Witam wszystkich na filmie podsumowującym cykl poradników poświęconych rysowaniu natury, krajobrazów, zieleni i tym podobnych. W tym filmie chciałbym pokazać, jak połączyć w spójną całość to wszystko, co do tej pory przedstawiałem w osobnych odcinkach i jakimi zasadami się przy tym kierować. W międzyczasie, używając bardzo luźnych i delikatnych kresek, naszkicowałem zarys kadru. Całość jest rysowana z wyobraźni i dobór elementów oraz ich położenie nie jest przypadkowe. Najważniejsza jest kompozycja. To jej główne założenie. Na początku zaznaczyłem horyzont, czyli poziomą linię, która wyznaczy skalę człowieka. Umieszczając horyzont za wysoko, zmieściłbym na pracy wiele przyziemia, ale nie byłoby za dużo miejsca na obiekty wyższe od obserwatora. Przy zbyt niskim położeniu horyzontu znalazłoby się dużo miejsca na rysowanie obiektów bardzo wysokich, ale takich raczej nie planowałem dla tej sceny. Biorąc to wszystko pod uwagę, umieściłem horyzont nieco poniżej połowy wysokości kadru. To pozwoliło na zmieszczenie zarówno koron drzew, jak i pokazanie przyziemia w najbliższym planie. W pobliżu przecięcia horyzontu oraz linii złotego podziału kadru umieściłem główny element kompozycji, czyli budynek. Aby jeszcze bardziej skupić uwagę widza na sercu kompozycji, na bliższym planie umieściłem pomost zbiegający się w kierunku domu. Do tematu pomostu wrócę jeszcze później, tymczasem zainteresowanych odsyłam do moich wcześniejszych filmów o podstawach perspektywy i perspektywie w krajobrazie. W kadrze pojawiają się jeszcze duże drzewo i skalny klif. Oba te elementy zawężają naszą uwagę do tego, co najważniejsze w środku kompozycji. Budują poczucie przestrzeni oraz stwarzają wrażenie uczestniczenia w kadrze, to znaczy tworzą ciągłość między dalszymi i najbliższymi planami oraz obserwatorem. Podobnym domknięciem kadru od dołu jest zarys linii brzegowej, a od góry szczyty koron drzew. Jak widać, wspomniane 4 elementy tworzą obszar skupiającego najwięcej uwagi kadru w kadrze. Kiedy cały kadr jest opracowany w szkicu, mogę przystąpić do wprowadzania mocniejszych i bardziej dokładnych detali. Zaczynam od silnych akcentów w pierwszym planie, czyli od rosochatych gałęzi nadwieszających się nad jeziorem. W tym przypadku ważne jest, by zachować równowagę pomiędzy formami pełnymi i ażurowymi. Same pojedyncze gałęzie i rysowane osobno listki będą wyglądały nienaturalnie, podobnie jak rysowanie zbitej, pierzastej masy. O tym, czym kierować się przy rysowaniu liści i gałęzi, mówiłem dokładnie w 2 poradnikach z tej serii: detale drzew oraz realistyczne drzewo. Obszar pomiędzy drzewem a pomostem wypełniam pionowymi, lekko zagiętymi liniami sugerującymi przybrzeżne zarośle. Dodaję też charakterystyczne dla tataraku podłużne kwiatostany. Pomost rysuję w perspektywie dwuzbiegowej. Jeden punkt zbiegu skupia naszą uwagę na budynku, podczas gdy drugi jest umieszczony daleko za prawą granicą kadru. Do tak zbiegającej się prostokątnej płaszczyzny dorysowuję grubość oraz dodaję pionowe paliki. Za pomocą linii zbiegających się w prawo zaznaczam podziały desek. Doklejając pod pomostem jego odwróconą kopię w perspektywie, sugeruję odbicie w wodzie. W najbliższych planach mocniej zaznaczam linię brzegową, przełamując ją czasem kępkami trawy i małymi kamieniami. O rysowaniu krzewów, drobnych roślin i trawy mówiłem osobno w jednym z wcześniejszych filmów z tej serii. Link podaję w opisie pod tym filmem. Po zaznaczeniu pierwszego planu biorę się za opracowywanie obiektów dalszych. Zagęszczam podziały na skałach i głazach po lewej stronie kadru oraz dla przełamania zbyt nudnych podziałów dodaję porastające skały pnącza i krzaki. Tu przy okazji wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam do specjalnego filmu o rysowaniu skał i kamieni. W trzecich planach dodaję odpowiednio przeskalowane podobne głazy, krzaki i zarośle. Obszar przed domem wzbogacam o pomost z łodzią oraz o schody prowadzące do domu.
Sam budynek umieściłem tu nieco na zachętę przed kolejnym cyklem poradników, który będzie poświęcony rysowaniu architektury. Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszam, gdy cykl się ukaże, znajdzie się tu odpowiedni link. W przypadku rysowanego właśnie domu powiem jedynie, że podobnie jak pomost jest utworzony w perspektywie dwuzbiegowej, choć jego oddalenie i położenie w pobliżu horyzontu powoduje, że linie zbieżne są bardzo zbliżone do poziomów. W budynku zaznaczę najpierw podziały okienne, a następnie pozostałe części ściany wypełniam, kontrastującymi z gładkimi otworami, podziałami bali drewnianych. Za budynkiem zaznaczam jeszcze mocniej rosnące z tyłu wysokie sosny, za którymi znajdą się jeszcze dalej położone świerki, rysowane już tylko sylwetą. O rysowaniu poszczególnych gatunków drzew mówiłem obszernie w filmie pod tytułem Różne drzewa. Korony sosen zaznaczam postrzępionym obrysem oraz krótkimi i urywanymi kreskami oddającymi charakter drzewa iglastego. Świerki w najdalszych planach zaznaczam podobnie postrzępioną kreską, akcentując jedynie kontury drzew widoczne na tle nieba. Niższe detale świerków zupełnie pomijam, bo podczas cieniowania planuję najdalsze plany opracować w miarę jednolitą plamą. Na końcu dogęszczam jeszcze podziały na pierwszoplanowym drzewie po prawej. Po ukończeniu tego etapu pracy doszedłem do wniosku, że coś mi tu nie pasuje. Pomost, choć umieszczony poprawnie w perspektywie, sprawiał wrażenie zbyt nachylonego. Doszedłem do wniosku, że było to spowodowane zastosowaniem innego punktu zbiegu niż w przypadku domu. Zabrałem się zatem za korektę. Zbiegającą się dużo dalej po lewej stronie kładkę narysowałem tak, by wykorzystać elementy poprzedniej, głównie pionowe paliki. Dla utrzymania uwagi w sercu kadru zdecydowałem się załamać dalszą część kładki pod kątem prostym. Postarałem się też nie wycierać za dużo przyziemia i wtopić nową kładkę w istniejące już elementy, ewentualnie nieznacznie je modyfikując. Pod kładką dodałem jeszcze nowe odbicie oraz załamanie wody przy palikach, dokładnie tak jak pokazywałem to na filmie o odbiciach w wodzie. Porównajmy sobie stary i nowy kadr. Mam wrażenie, że po poprawce jest zdecydowanie lepiej. Cieniowanie rozpoczynam od serca kompozycji, czyli od budynku w środku. Staram się z jednej strony widocznie zróżnicować ciemne ściany pod okapem i jasny dach, a z drugiej nie przesadzać z kontrastami tak, by obiekt pozostał w trzecich planach. Zwracam uwagę na to, jak staram się podkreślać jedne elementy za pomocą drugich. Jasne krzaki i głazy wydobywam za pomocą szarej ściany. Jasny dach podkreślam ciemnymi pniami sosny z tyłu itd. Nawet w koronach sosen staram się podbić jaśniejsze gałęzie czy prześwity za pomocą ciemniejszych plam igliwia. Potraktowane jednolitą, jasno-szarą plamą, trzecioplanowe świerki i dalsze wzgórza wzmacniają poczucie głębi w całej pracy. By zasugerować wodę, nieco ciemniej cieniuję spody obiektów stykających się z taflą wody oraz ich odbić. Skały w bliższych planach cieniuję najbardziej kontrastowo w miejscu styku z dalszymi planami, by zróżnicować wzajemne położenie obiektów.
Im jednak bliżej krawędzi kadru, tym bardziej osłabiam cieniowanie, tak by zbyt natarczywe peryferie pracy nie rozpraszały uwagi. Pierwszoplanowe gałęzie występujące na tle dalekich świerków i wzgórz opracowuję bardzo kontrastowo, by wyszły do przodu. Cieniując świerki zostawiłem sobie kilka jasnych plam w okolicach gałęzi, teraz mogę je wykorzystać do zasugerowania oświetlonych liści. Podobnie podkreślam ciemniejszym pniem jaśniejszy liść. Woda może przybierać różne kolory w zależności od oświetlenia. Często tafle jeziora są ciemniejsze do otoczenia. W tym jednak przypadku, aby nie przeczernić pracy, wolałem powierzchnię wody pozostawić jaśniejszą i zasugerować jej błyszczący charakter poprzez kontrastujące ciemne odbicia. Przy cieniowaniu trawy staram się używać krótkich, pionowych i lekko wygiętych pociągnięć ołówka, które miękko się rozpoczynają i miękko urywają. Kilka ciemniejszych głazów podbije jeszcze fakturę trawy. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe tematy z rysowania natury, które chciałem tu przedstawić. Być może w przyszłości pojawią się tu filmy rozwijające ten cykl. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś sugestie lub jeśli uważacie, że czegoś tu zabrakło. A kolejny cykl, jak już wspominałem, będzie poświęcony rysowaniu architektury. Linki do niego oraz do pozostałych wspomnianych filmów umieściłem w rozwiniętym opisie pod tym filmem. Zachęcam do subskrybowania oraz do wspierania naszej pracy przez Wasze oceny i komentarze pod filmami. Do zobaczenia.